Dojechaliśmy już do Pohang, do miasta, gdzie były kręcone sceny do filmu Hometown Cha-Cha-Cha. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć tego filmu, no to serdecznie zapraszam, jest on dostępny na Netflixie. No niestety przyjechaliśmy i pogodę mamy no nie taką, jaką byśmy sobie wymarzyli, no bo niestety troszeczkę pada, no ale no trudno. No mam nadzieję, że za chwilę się rozpogodzi, wyjdzie słoneczko i będzie wszystko fajnie. Jestem na Gyeongju Market i to właśnie tutaj miała miejsce jedna ze scen do filmu, kiedy na tej ławeczce siedziała pani dentystka Hee-jin z dziećmi, które przekonywały ją, żeby zaopiekowała się jeżem. Tutaj widzimy taki pomnik kałamarnicy, który jest tutaj symbolem centrum tego marketu. I to gdybyście chcieli szukać Gyeongju Market, to, że tak powiem, nie znajdziecie, dlatego że to na potrzeby filmu właśnie została zmieniona nazwa, nie Pohang, a Gyeongju. Kolejnym miejscem, w którym były kręcone sceny do filmu, jest kawiarnia byłego piosenkarza, który w latach 90. nagrał zaledwie jeden swój przebój. I kawiarnia w przetłumaczeniu nosi taką bardzo, bardzo fajną, taką unikalną nazwę. To jest Coffee in the middle of the day and beer in the moonlight. Także obecnie w takim stanie to wygląda, natomiast możemy zobaczyć, wejść do środka się nie da, bo jest zamknięte. Ale dlaczego jest zamknięte? No możemy zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony. To jest po prostu tylko takie miejsce, gdzie można sobie zrobić zdjęcie z bohaterami filmu i można takie swoje myśli poprzypinać. Jeżeli chodzi o serduszko, to chodzi o panią dentystkę. Jeżeli w kształcie takiej policyjnej odznaki, no to do policjanta, który też grał jedną z ról, co prawda nie pierwszoplanową, ale też bardzo sympatyczną. No teraz jesteśmy w kolejnym miejscu, w którym kręcono sceny i to jest sklep hardware, w którym dawny kolega z dzieciństwa Dusika sprzedaje narzędzia. Także tutaj, szczerze powiem, nie ma takiego wielkiego problemu, bo to wszystkie te miejsca, w których tu kręcono, jeśli chodzi o ten plac, to wszystko znajduje się no, na tym rynku. Także do tego tutaj sklepu też nie można wejść, bo jest po prostu zamknięty i tylko można go oglądać z zewnątrz. 내 맘에 그대가 불어와 향기로운 꽃을 피우고 내일을 기다리는 이유 It's you Always you. Tutaj po drugiej stronie ulicy, minuta w zasadzie drogi od tego sklepu, gdzie przyjaciel z dzieciństwa Dusika sprzedawał narzędzia, jest supermarket Bora. Także tutaj w środku wszystko jest tak zachowane, że można zobaczyć, jak to kiedyś wyglądał sklep spożywczy w Korei. A to jest restauracja, którą prowadziła jedna z bohaterek serialu, którą bardzo interesowało życie innych ludzi. Może wynikało to z tego, że sama przeżyła wewnętrzny dramat. No kochani, niestety się tak potwornie rozpadało, że już no, miałam nadzieję na to słońce, ale no niestety, no po prostu zależało mi tylko, żeby Wam też pokazać te miejsca, w których były kręcone sceny właśnie do filmu Hometown Cha-Cha-Cha. To jest właśnie Walpo Beach i tu właśnie odgrywa się scena, gdzie
Dusik i pani dentystka i Jean spotykają się po raz pierwszy. Ona gubi swojego buta, dla niej cennego, ze względów oczywiście finansowych, a Dusik daje jej swoje klapki. Także no, to był taki początek ich znajomości, może troszeczkę niefortunny, potem się okazało, że jednak no, coś tam z tego, no nie będę zdradzała, jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to zapraszam do oglądania. Także to jest to miejsce, gdzie pierwszy raz główni bohaterowie spotkali się. To jest właśnie ta plaża. No niestety przy tej pogodzie trudno szukać romantyczności, no ale nasi bohaterowie mieli tą możliwość, mieli pogodę, mieli ten błysk w oku, także coś zaiskrzyło. Przyjechaliśmy teraz w miejsce, gdzie główna bohaterka Jean prowadziła swój gabinet dentystyczny. A tak przy okazji dopowiem, że jestem trochę zaskoczona, że sceny do tego filmu były kręcone w tak różnych, odległych od siebie miejscach. Bo ten główny market, co był, to do tego miejsca to jest prawdopodobnie chyba 12 kilometrów? Nie, chyba 9. Plaża Walpo Beach około 4 kilometrów, także no, spodziewałam się, że to tak troszeczkę mniejsze te odległości będą, a te domy, w których mieszkali główni bohaterowie razem z tą Gamri, to odległe są prawdopodobnie 60 kilometrów, także no, nie wiem, czy mi się uda to wszystko dzisiaj zobaczyć i pokazać Wam, nie sądzę, ze względu niestety troszeczkę na pogodę i troszeczkę na brak czasu. Nie wiem, czy mi się uda, bo widzę, że tam na samej górze są ludzie, ale nie wiem, czy to tutaj jest jakaś restauracja, czy kawiarnia, ale zobaczymy. Może mnie tam nikt nie pogoni. Jeśli nie, to z góry też będzie można zobaczyć widok na przepiękne morze. Napisy, że tutaj jest chyba jakaś restauracja, ale można zamówić przy kontuarze, ale skorzystać i zjeść tylko tutaj na tym tarasie. Także no też fajnie. Zanim tutaj zamówimy sobie obiad, to jeszcze zobaczymy tutaj, bo tu widzę, że wyjątkowo czasowo jest otwarty ten taras na samej górze, także mamy okazję niepowtarzalną zobaczyć. Wow, znowu ten deszcz nie odpuszcza. No mówię, gdyby pogoda była ładniejsza, to na pewno wszystko by zupełnie inaczej wyglądało. Bo nawet pomimo tej ponurej pogody, to i tak jest pięknie. Nie wiem, czy to ta czerwona latarnia to jest to miejsce, gdzie Dusik spotkał się z przyjacielem pani dentystki po raz pierwszy. Potem się okazało, że stali się przyjaciółmi, mieli bardzo dużo wspólnych pasji, ale to nie jestem pewna, czy to jest ta latarnia, bo tutaj ich jest bardzo dużo.
okej, postanowiliśmy zjeść jednak obiad tutaj, no bo nie zawsze ma się okazję zjeść kolację w klinice dentystycznej. 이렇게 고백해 멋은 없어도 난 지금 진지해 장난 아닌데 유치해 미안해 하지만 내 맘 You don't know 그 어떤 세련된 말로도 대신 못해